Siemano wszystkim, z tej strony Weronika i lecimy dzisiaj z retuszem zdjęć na telefonie. Tak, to jest ten dzień. Dzisiaj dowiecie się, jakich aplikacji lubię używać, co robię krok po kroku, dlaczego tak, dlaczego nie i co jest fajne i przydatne i na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę. Tak więc łapcie jakiś notes, spisujcie wszystko i lecimy. Dzisiaj będę retuszować swoje zdjęcie, które cyknęłam sobie dosłownie przed chwilą. Jest to zdjęcie, no taki klasyczny selfiaczek, nic tutaj nie ma specjalnego, tak bym to nazwała. Jeśli chcielibyście jakieś inne, konkretne vibe, to też dajcie znać. Mogę zorganizować jakąś mini sesję i wtedy takie zdjęcie przerobimy sobie też na telefonie. Dlaczego nie? Ale myślę, że warto zacząć od podstaw. Tak więc tutaj mam kilka zdjęć. Niektóre były robione przednią kamerką, niektóre tylnią. Szczerze nie wiem, które były którą. Wybierzmy sobie jedno. Może to. Albo to. W ogóle koniecznie dajcie mi znać, jak wam się podobają moje nowe włosy. Jeśli obserwujecie mnie na Insta, zachęcam bardzo, to wiecie, że ostatnio mam totalnego fioła na punkcie peruk, tak więc tak, to nie są moje naturalne włosy. Wbijajcie na Insta, jeśli chcecie zobaczyć mnie w innych odsłonach również. W każdym razie, jeśli mam już zdjęcie, które chcę przerobić na telefonie, w moim wypadku najczęściej są to właśnie takie luźne selfiaczki, tak więc od tego sobie po prostu zaczniemy tę serię. Odpalam aplikację Teza. Jest to aplikacja płatna, więc tutaj może nie wszyscy będą szczęśliwi. Natomiast ja należę do tych osób, która ogólnie nie lubi płacić za takie rzeczy. Tak więc jeśli już ją kupiłam, to znaczy, że jest fajna i przynajmniej mi się bardzo dobrze sprawdza. Miałam ten 7-dniowy próbny okres i potem zdecydowałam się tą aplikację zakupić i bodajże tu jest subskrypcja, więc płacę co miesiąc. W każdym razie, Teza jest trochę tak jak Wasco, więc jak macie Wasco, to za bardzo myślę, że nie musicie się interesować również tą aplikacją, ale to, co wyróżnia tą aplikację i to, co mi się strasznie podobało, to to, że pomimo mnóstwa najróżniejszych filtrów i oprócz tego, że ma też oczywiście możliwość bardzo dokładnego zmieniania różnych rzeczy, to ma też takie fajne dodatkowe funkcje, jak dodanie światełka, dodanie takiego papierowego vibe'u. Jest to bardzo taka na czasie aplikacja, w tym kontekście, że jest bardzo często też uaktualniana. Jak miałam ją na początku, to na przykład nie było tych światełek i one doszły później, więc widzę, że twórcy tej aplikacji dbają o to, żeby były takie fajne, nowe rzeczy. Tak samo jak na przykład ten papier, to jest takie rzeczy są modne od niedawna tak naprawdę, więc mega to jest spoko. I to, co w ogóle najbardziej mnie urzeka, to, że mamy pryzm. Ja ogólnie uwielbiam taki efekt, zazwyczaj daję go mało i nawet pewnie nie wiecie, że jest, bo ja to tylko nie chcę, żeby był właśnie tak mocno widoczny, tylko na przykład tak na 2. Nie wiem, czy to coś daje faktycznie, ale ja wiem, że jest i czuję się z tym lepiej. Można też dawać takie światełka. Minus jest taki, że one pojawiają się randomowo i czasami jak nawet trafi nam się tam, gdzie chcemy, a potem zapiszemy zdjęcie, to on często zmienia położenie. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale nie o tym chciałam tutaj mówić. Teraz chciałabym jakoś to wszystko wykasować, co ja tu zrobiłam. Zaczynamy sobie z tą aplikacją, bo nie wiem, taki mam schemat i zawsze ją pierwszą odpalam. Dodaję trochę kontrastu, rozjaśniam bądź przyciemniam zdjęcie. No, takie podstawowe rzeczy, które wszyscy robimy przy zdjęciu. No i nie ma tutaj jakby jednej zasady, bo każde zdjęcie jest inne. To, na co ja zwracam uwagę, to żeby twarz nie była zbytnio prześwietlona. To jest częsty błąd, szczególnie kiedy robimy zdjęcie, na przykład jest całe dosyć ciemne, chcemy je rozjaśnić i wtedy po prostu nie myślimy o tych pojedynczych miejscach, tylko rozjaśniamy całość i później twarz wygląda na przykład nienaturalnie lub traci strukturę. Ok, kiedy zrobię już to, not too much, na początek, zapisuję zdjęcie i odpalam sobie Lightrooma. Ogólnie moglibyście to, co ja zrobiłam w tej aplikacji, zrobić w Lightroomie, bo ja tylko poprawiłam kolory i to nie było nic nie wiadomo co, ale nie wiem, ja lubię robić to w aplikacji Teza, do której w ogóle później jeszcze wrócimy, tak więc naprawdę moja cała rutyna przerabiania zdjęć jest dosyć skomplikowana, ale chcieliście wiedzieć, więc
Wam pokażę. Lightroom. Tutaj najbardziej lubię bawić się kolorami. I moja ulubiona funkcja, która pojawiła się w tym programie po aktualizacji stosunkowo niedawno, to jest w ogóle gradacja. Jeśli oglądaliście poprzednie filmy z retuszem na tym kanale, do czego Was zachęcam, to na pewno gradację kojarzycie, bo ja często mówię o tej funkcji w Camera Raw i ona jest teraz w Lightroomie na telefonie, tak więc sztos. I od razu przechodzę sobie do gradacji. Ogólnie u mnie zasada jest taka, że jeśli cienie robimy w chłodnych kolorach, typu niebieski, fioletowy, to potem światła robimy w ciepłych, czyli trzymamy się kontrastów, bo jakby kontrast na zdjęciu możemy uzyskać albo zmieniając światło, czyli podbijając białe, ściemniając ciemne, to jest oczywiste, ale możemy też taki optyczny kontrast uzyskać poprzez właśnie zastosowanie kolorów, które są po przeciwległej stronie na kole barw. To, co jest też spoko w tej opcji gradacja, to, że nie dosyć, że wybieramy jakby, jaki kolor będzie właśnie w cieniach, jaki w półcieniach, jaki w podświetleniach, to także możemy tutaj decydować o ich, to się nazywa luminacja, ale jakby chodzi o ich jasność, czyli możemy przyciemnić cienie, półcienie, światło. Możemy mieć większą kontrolę nad tym, bo kiedy mamy suwaki wcześniej, podświetlenia, cienie, czarne, białe, to nie jest aż tak fajne, jak można to zrobić tutaj. Sprawdzam też zawsze, jak to wygląda tutaj mieszanie. On tu robi nam różne opcje. Ja osobiście wolę, jak tło jest trochę bardziej zielone. Myślę, że jest fajnie, jak na razie. Widzicie, że tu zdjęcie było takie płaskie. Zmieniliśmy trochę kolory i jest sztos. Wchodzę teraz w efekty, trochę podkręcam przezroczystość, trochę teksturę. Tutaj musicie być bardzo ostrożni, bo można łatwo przegiąć. I często też nawet na telefonie to wygląda spoko, jeśli dacie dużą wartość którejś z tych. Ale potem bardzo często jak się wrzuca coś takiego na Instagram, to jakoś tak nagle jest bardzo źle, więc serio, odrobinkę. Kolory... Tu czasem coś zmieniam, ale jeśli chodzi o takie dopasowanie ciepła czy coś, to robię to na sam koniec w galerii, co Wam zaraz też pokażę. Wejdziemy teraz w kolorki, żeby selektywnie sobie tutaj działać. Okay. Zawsze staram się zdjąć trochę saturacji z twarzy. Oczywiście to zależy od zdjęcia, ale często jak robię zdjęcia telefonem, to twarz jest taka mocno pomarańczowa. W trakcie jakby obróbki taka się robi, więc staram się zawsze potem pomarańcze zjeżdżać trochę. Czy coś jeszcze tu zrobimy? Na razie chyba nie. I think it's enough for this app. Eksportujemy sobie. Dobra, i teraz otworzymy sobie Sodę. I teraz słuchajcie, ta aplikacja jest niebezpieczna. Ta aplikacja robi coś takiego. I ja bardzo apeluję, żeby mieć umiar w trakcie jej użytkowania. Jest niebezpieczna też dlatego, bo jest darmowa. To, co można zrobić w tej aplikacji, z tego co wiem, można robić w Facetune'ie też, tylko że wtedy trzeba za to zapłacić, a tu jest za darmo i możemy jakby zrobić sobie swój własny filtr i jeszcze się w tym nagrać. Trochę to jest przerażające, ale jest kilka opcji, które ta aplikacja naprawdę fajnie wyłapuje i może to być po prostu duże ułatwienie, taka szybkość pracy. Ja używam, jak już, to mamy Skin, Pore albo Brightness, więc tutaj działamy na twarzy i fajne jest to, że ta aplikacja naprawdę bardzo dobrze potrafi wyselekcjonować obszar na naszej twarzy, na którym pracuje, jakby... Nie wiem, ale to jest chyba jakaś japońska ta aplikacja, więc oni są najlepsi. Możemy też sobie przybliżyć. W ogóle już jakoś nam spadła po tylu aplikacjach, ale to nic. Jest okej. O, na przykład widzicie, jak tu w ogóle wyblurował. My nie będziemy tego używać aż w takiej ilości, bez przesady, na 10 max. I coś, co najbardziej lubię, to oczko. Tutaj to pierwsze Clarity. I też ono rozpoznaje oko i robi to, co ja lubię robić w Photoshopie. I robi to za mnie. Czyli jakby podbija, rozświetla oczy same i robi je takie bardziej do przodu. Rozjaśnione są i bardziej ostre. I jakby wiecie, robimy to tylko przesunięciem tego suwaka i już. Możecie oczywiście zmieniać sobie szczękę czy coś, ale osobiście nie polecam tego robić, bo uważam, że to jest taka pułapka, w którą sami wpadamy, więc nie robię nic i zapisuję. I teraz tak, jedyny minus tej aplikacji jest taki, że zostawi znak wodny.
ale i z tym sobie poradzimy. Teraz odpalamy Photoshop Fix, zaaplikujemy to zdjęcie i sobie to po prostu usuniemy, nie? No bo jakby kto nam zabroni? Bo tą sodę chyba można kupić, zakładam, na pewno można wersję premium kupić i wtedy pewnie nie ma tego znaczka. Spróbuję ogarnąć trochę mój sufit, bo jak widzicie jakieś dziwne rzeczy tu są i tak, żeby troszkę mniej się rzucało w oczy. W tym PhotoFix możecie bardzo dużo rzeczy usunąć. On naprawdę całkiem spoko działa. Dużo rzeczy jakby sam potrafi ładnie naprawić, więc to jest naprawdę też przydatne. Czy na twarzy coś? Nie, twarz w sumie jest daleko, więc... No ale też możecie tak podziałać. Ostatnia rzecz, jaką tu zrobię, to postaram się usunąć tą lampę, bo jest taka, wiecie, kawałek tej lampy nie wygląda tutaj najlepiej, więc korektą punktową próbuję tu usunąć. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Czasami trzeba kilka razy tutaj podziałać i w końcu jest spoko. Teraz jest w miarę. I żeby to jakoś wyglądało, to spróbujemy wygładzić po prostu sufit i może będzie git. Nikt nie zwróci uwagi, wiecie. O ile nikt tam nie będzie niczego szukał, to nikt się nie dowie, więc... Dobra, niech będzie. Eksportujemy sobie to po raz 300 i wrócimy do aplikacji, która była na początku, czyli Teza, bo tutaj, tak jak mówiłam wam wcześniej, jest najwięcej takich fajnych, vintage'owych rzeczy. W ogóle tu pewnie widzicie przez chwilkę, bo na pewno za długo wam nie pozwolę patrzeć, bardzo fajne inne zdjęcia. Tak, to są wasze zdjęcia, bo pewnie za tydzień, a jak nie za tydzień, to na pewno w ciągu 2 tygodni wleci drugi odcinek, gdzie ja retuszuję wasze foty i mogę wam powiedzieć, że retuszowałam je na telefonie. Więc... I w Tezie teraz lecimy tak, Prism, ale tak jak mówię, delikatnie i ja ściągam blur, bo nie chcę, żeby to było jakoś tak rozmazane. Coś w tym stylu. Obowiązkowo... Jezus. Ziarno. Dobra. I teraz jakieś jeszcze tutaj ostatnie rzeczy. Patrzę, jak to wygląda. Wrzucimy to sobie jeszcze w Lightroom. Zobaczymy, czy jakieś kolorki można dodać do tego. Dajcie w ogóle znać, jeśli używacie telefonu do retuszu zdjęć, ilu aplikacji używacie i czy to, że ja używam ich tak dużo jest normalne, czy już raczej nienormalne. Jestem mega ciekawa, bo no nie, w sumie nie wiem. Okej, wygenerowałam sobie to zdjęcie, ale czasem tak się zdarza. Patrzę na zdjęcie przed i po Lightroomie tym ostatnim i bardziej podoba mi się ta wersja przed chyba. Tak, więc chyba tak bym to zostawiła. Z racji tego, że nie należy do normalnych osób, to postanowiłam jeszcze raz wrzucić to zdjęcie do Tezy, bo stwierdziłam, że w sumie mogłam dać jakieś światełka, bo mam bardzo dużo z tyłu tego ściany, nie? I chciałabym, żeby coś się tam działo. Bo czemu nie? Mój telefon zaraz wybuchnie, słuchajcie. Ej. O, lubię jak to jest tak, niech będzie. Nie, papier mi tu nie pasuje, ale może jakiś dust. I teraz już zapisujemy i już będzie to koniec, bo też można przegiąć. Ja jestem z tych osób, co bardzo często przegina, jeśli chodzi o zabawę na telefonie. Potem sama się denerwuję, bo wracam do na przykład zdjęcia, które zrobiłam wcześniej. W każdym razie tak prezentowałaby się finalna fota, którą zrobiłam tutaj, wiecie, tak na szybko. Myślę, że jest całkiem cute. Dajcie znać, czy wam się podoba i w ogóle co sądzicie. Jeśli chcecie, żebym retuszowała na telefonie jakieś bardziej konkretne zdjęcia lub żebym uzyskała jakiś konkretny efekt, to dajcie znać, bo u mnie to jest tak, że zależy na co akurat mam ochotę, no i właśnie zależy ogólnie też od zdjęcia, które dostanę. Tak więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Piszcie mi, jeśli macie jakieś fajne do polecenia aplikacje na telefon, takie, których ja nie mam, nie używam, albo no widzieliście, jakich aplikacji używam, więc jeśli coś fajnego jest i chcielibyście, żeby więcej osób też się o tej aplikacji dowiedziało, to koniecznie piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, życzę wam pięknego dnia i widzimy się w następnym odcinku.
Pa!